Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Sylwia Błach. Jestem zawodowo programistką związaną z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie programuję w technologii Unity 3D w języku C#. Natomiast po godzinach piszę książki, prowadzę bootcampy, szkolenia. Intensywnie prowadzę swoją stronę autorską pod adresem sylwiabłach.pl. Jestem autorką 5 książek, w tym 2 powieści. I ogólnie jestem typem, który strasznie nie lubi się nudzić, więc zawsze znajduję sobie coś fajnego do roboty. Ja jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową, tak zwaną osobą niesamoobsługową, więc spotkałam się na swojej drodze zawodowej z wieloma trudnościami. Przede wszystkim spotykałam się z barierami architektonicznymi oraz związanymi z nimi barierami mentalnymi. Jako programistka bez problemu mogę pracować w większości związanych z moją dziedziną zainteresowań, zawodów zdalnie po prostu, a jednak trafiałam na firmy, które miały nieprzystosowane biura, deklarowały się, że chciałyby mnie zatrudnić, ale z uwagi na tą niedostępność architektoniczną nie podjęły ze mną współpracy. Więc to była główna bariera, z którą się spotykałam. Zwłaszcza, że teraz jestem z Poznania, ale mieszkałam w tamtym okresie z rodzicami w małej miejscowości i niemożliwe dla mnie było się przeprowadzenie do dużego miasta, w którym bym mogła chodzić na przykład do biura, do korporacji i tak dalej. Więc tak spotykałam się z takimi trudnościami. Ja zostałam wychowana w ten sposób, że traktowałam sama siebie jako osobę, może to brzydkie słowo, ale nazwijmy to po prostu normalną, mającą funkcjonować tak jak inne społeczeństwo. Rodzice wychodzili z założenia, że będę studiować, będę chodzić do szkoły, czymś sobie nie radziłam ze względów zdrowotnych, to nie było ciśnienia, że muszę sobie poradzić. U mnie po prostu była zdrowa motywacja i tłumaczenie, że no Sylwia, musisz sobie poradzić, jak dorośniesz. I dla mnie to było tak naturalne, że ja będę kiedyś pracować i że praca jest sposobem na pozyskanie pieniędzy oraz na satysfakcję taką codzienną, że w sytuacji, kiedy dorosłam do tego wieku, kiedy stwierdziłam, że już pora zacząć zarabiać swoje pierwsze pieniądze, to zaczęłam szukać zleceń po prostu. Łapałam zlecenia zdalne, łapałam różne oferty, byłam hostessą z ulotkami, potem faktycznie zaczęłam pracować w swojej branży, ale prawda jest taka, że ja sobie nie wyobrażam innego funkcjonowania, bo mam 30 lat, mam sprawny umysł, nie do końca sprawne ciało, ale to nie przeszkadza mi w tym, by podjąć pracę przy komputerze. Dla mnie jest w ogóle dziwne, że miałabym nie pracować. Życie osób niepełnosprawnych jest dużo droższe, o czym się rzadko mówi. Tak samo wiedziałam, że jeśli będę chciała się wyprowadzić z domu, to będę musiała się wyprowadzić od razu na swoje mieszkanie, które za swoje pieniądze przystosuję pod swoje potrzeby. Musiałam mieć na przykład obniżony blat w kuchni, przystosowaną łazienkę i potrzebowałam pieniędzy, więc musiałam pracować. Musiałam pracować ciężej tak naprawdę niż znajomi w moim wieku, mimo że oczywiście miałam wsparcie od rodziców, co też bardzo doceniam to z ich strony, ale miałam tą świadomość, że jeśli nie wezmę życia za rogi, to nikt tego za mnie nie zrobi i nie będę miała możliwości usamodzielnienia się. Przede wszystkim chciałabym zachęcić oczywiście do podjęcia pracy, bo praca daje satysfakcję i daje pieniądze, a pieniądze dają możliwości bardziej niezależnego życia. Ale taki przekaz, który mi się bardzo nasuwa, coś co często mnie blokowało, to budowanie w sobie takiej świadomości, że jeśli ktoś mówi chciałbym, ale, to zwykle ta osoba nie chce. I żebyśmy też byli świadomi, że nawet ci ludzie, którzy są tacy sympatyczni, teoretycznie życzliwi i tak dalej, bywają dyskryminujący, czasami świadomie, czasami nie, ale że musimy mówić wprost o naszych potrzebach, o naszych ograniczeniach
i tak naprawdę mówić jak najszerzej i na miarę naszych sił o to walczyć. I myślę, że jeśli będziemy chcieli zmienić trochę ten świat, to nam się uda, ale do tego potrzebujemy siły w sobie, samozaparcia, wsparcia od bliskich, trochę motywacyjnych treści i tak naprawdę takiej codziennej chęci do życia. Tak, ja jestem bardzo zadowolona z tego, co już udało mi się osiągnąć. Oczywiście mam smaka na więcej i realizuję się w kolejnych dziedzinach, ale myślę, że małymi krokami, byle sukcesywnie i do przodu.